Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejną częścią tematu związanego z ładowaniem samochodów elektrycznych, czyli ładowaniem DC. Oglądajcie. Druga część tego tematu związanego z ładowaniem, czyli tematyka związana z ładowaniem DC. Mimo wszystko pojawiło się dużo pytań dotyczących infrastruktury ładowania prądem stałym, między innymi dlatego, że pojawiła się architektura też 800V, która się rozpowszechniła, ale przy obecnej infrastrukturze nie zawsze ona daje nam pełnię swoich możliwości. Także przechodzę po kolei. Najpierw zaczniemy od omówienia podstawowych złączy do ładowania. Pierwsze i najpopularniejsze złącze, które jest tak naprawdę standardem europejskim, to jest kombinowane złącze CCS combo z typem drugim. Tutaj mamy terminale, które dostarczają prąd stały do baterii pojazdu, a tutaj mamy stylizowane wejście do gniazda typu drugiego. Chodzi o to, że tutaj w jednej obudowie, zresztą pokażę Wam to później też w samochodzie, jak to wygląda, w jednej obudowie mamy zawarte jedno pod drugim dwa złącza, co ogranicza nam ilość miejsca. Oczywiście są też innego typu złącza, które ja osobiście uważam za trochę lepsze akurat, no ale to jest taki standard, który mamy tutaj w Europie. On wynika m.in. z tego, że niestety, albo może stety, mamy infrastrukturę w większości wypadków trójfazową, dlatego musimy mieć więcej złączy w złączu prądu przemiennego. Natomiast jeżeli chodzi o złącze AC, no to tutaj kształt nie ma dużego znaczenia. Chodzi o to, że mamy tak naprawdę tylko dwa terminale. No i to złącze znajdziecie praktycznie już teraz na wszystkich stacjach prądu stałego. I przez to złącze możecie dostarczać prąd do samochodów z architekturą i 400V, i 800V. Taka podstawowa rzecz, z którą często która jest chyba dla Was najważniejszą rzeczą, czyli to jest to, z jaką prędkością możecie się ładować. I tutaj w samochodach, które mają architekturę 800V, musicie pamiętać o tym, że jeżeli pojedziecie na ładowarkę, która dysponuje tylko 400V, to będziecie w stanie dostarczyć tylko połowę lub nawet mniej tej mocy, którą zapowiada Wam producent. I chodzi o to, żebyście nie byli rozczarowani. To jest dokładnie taka sama sytuacja, albo może powiedzmy sytuacja adekwatna do tego, może ja sobie tu przerzucę, sytuacja adekwatna do tego, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o tak zwane determinanty, moje ulubione słowo, ładowania prądem przemiennym, czyli po prostu ze względu na to, że ta ładowarka nie jest w stanie dać większego napięcia, nie jesteście w stanie wygenerować takiej mocy dostarczania do samochodu. Kolejne złącze, które dostarcza prąd stały do samochodów, ono już jest coraz mniej popularne, to jest złącze HDEMO. Na początku, kiedy jeszcze nie było ustalonego standardu, złącze HDEMO występowało dosyć często. Mamy je tutaj chociażby w tym Mitsubishi Aimie, w które się stoi i ładuje. Jeszcze parę lat temu nie było to pewne, który z tych standardów będzie wiodący. I HDEMO wydawało się jakby to powiedzieć, nie najgorszym rozwiązaniem z tego względu, że po prostu HDEMO już miało w sobie wbudowane możliwości odzyskiwania energii z baterii. To był ustalony standard, więc to dawało pewną przewagę temu złączu. Natomiast jego ograniczenie jest takie, że ono ma ograniczoną moc. Jeżeli dobrze pamiętam, to do 63 kW, co z czasem jakby rośnięcia baterii w samochodach elektrycznych i większych możliwości przesyłowych spowodowało, że to po prostu stało się to złącze stało się najzwyczajniej w świecie przestarzałe. Dodatkowo jest dosyć duże. Porównajmy sobie do CCS-a. Tak zobaczcie, jest dosyć spora różnica. CCS wydaje się po prostu dużo bardziej poręczny w tej sytuacji. Aczkolwiek znowu, ja jeszcze pokażę Wam, że są złącza, które są dużo bardziej poręczne. Niestety na europejskim rynku raczej nie ma możliwości ich zastosowania ze względu na to, że standardy, które obecnie królują na świecie, to tak przy okazji wracając na chwilę do CCS-a, CCS też wchodzi bardzo mocno na innych rynkach. Mówię tu o CCS-ie combo z typem pierwszym, bo mamy też typ pierwszy, który przekazuje energię elektryczną prądu przemiennego do samochodów elektrycznych i tam z kolei na rynku amerykańskim, gdzie jest jedna faza, mamy właśnie typ pierwszy z CCS-em połączone. Tak? I większość samochodów na rynku amerykańskim ładuje się CCS combo typ pierwszy. My się ładujemy na CCS combo typ drugi. Są to standardy niemalże identyczne w kontekście przekazywania prądu stałego bezpośrednio do baterii. HDEMO jest złączem schodzącym. My to złącze na szczęście mamy tutaj w tej ładowarce i we wszystkich ładowarkach, które kupujemy z demontażu. Nie wiem, czy pamiętacie, myśmy pokazywali te ładowarki, chociażby, które tam stoją. Po to właśnie między innymi mamy to HDEMO, abyśmy mogli serwisować i testować samochody starszej generacji. Jeżeli chodzi o europejskie standardy, no to tak naprawdę mamy CCS
combo typ drugi, to które Wam pokazywałem wcześniej, i mamy HDMO, które, tak jak powiedziałem, staje się standardem schodzącym z rynku i w zasadzie dotyczy tylko i wyłącznie starszych pojazdów. Jeżeli chodzi o CCS, to tutaj jeszcze muszę dodać, że pojawiają się, i moim zdaniem to też niebawem stanie się rynkowym standardem, możliwości odzyskiwania energii poprzez to gniazdo. Ogólnie możliwość odzyskiwania energii z samochodu elektrycznego jest bardzo prosta, czyli wystarczy tylko zasymulować proces ładowania, czyli włożyć taki pistolet symulowany do samochodu, podać odpowiednie oporności czy napięcia i tak naprawdę samochód nam otworzy dostęp do baterii poprzez zamknięcie kontaktorów. Z tym, że to jest po prostu albo niezgodne z procedurami producenta, czyli producent, widząc takie działania z naszej strony, anuluje nam gwarancję. Nie ma jeszcze standardów opisanych w kontekście tego, jakie urządzenia mogą odbierać tę energię i przekazywać z powrotem do infrastruktury. Natomiast spodziewam się tego i wierzę też głęboko w to, że to stanie się standardem, no bo mając na uwadze to, że samochody w tej chwili elektryczne mają bardzo duże baterie, bardzo duże możliwości magazynowania energii, a ceny energii są uwolnione, no to tak naprawdę staje się to taki samochód elektryczny dla nas ruchomym powerbankiem i w momencie, kiedy energia elektryczna, dajmy na to, kosztuje 20 groszy za kilowatogodzinę, jesteśmy w stanie, w cudzysłowie, zatankować nasz samochód elektryczny, a wtedy, kiedy będziemy potrzebowali tę energię odzyskać, po prostu podłączymy sobie takie urządzenie i tę energię odzyskamy. Także bardzo głęboko wierzę, że to się uda. Znowu, to nie jest żadna czarna magia, powiem Wam zupełnie szczerze, myśmy już 4 lata temu takie rzeczy robili, czyli robiliśmy takie testy, to nie jest trudne do zrobienia, po prostu potrzebny jest standard na rynku, potrzebne jest uregulowanie tego, żeby można było to robić zgodnie z przepisami, a nie robić to troszeczkę w szarej strefie. Jest to złącze charakterystyczne dla Tesli na rynku amerykańskim, złącze NACS. I jest to złącze, które jednocześnie poprzez te terminale tutaj dwa przekazuje tak prąd stały, jak i prąd przemienny. Czyli chodzi o to, że to gniazdo, które mamy w samochodzie, oczywiście będziecie też widzieli przebitki, ono obydwa tryby obsługuje jednocześnie. To akurat na rynku amerykańskim, czy na wszystkich rynkach, które mają głównie złącza jednofazowe, czy prąd dostarczany do budynków jest jednofazowy i prąd, który jest dostępny z gniazdek i różnego rodzaju wyjść, jest jednofazowy, to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Tak? Czyli po przewodach wysokiego napięcia, czyli przewodach DC, jesteśmy w stanie dostarczać też prąd przemienny. Dzięki temu oszczędzamy gigantyczną ilość na przewodach, a sam wtyk i gniazdo jest po prostu minimalnie duży. I to jest akurat fajna sprawa, z tym, że na naszym rynku, ze względu na to, że mamy bardzo często instalację trójfazową, nie ma to w ogóle zastosowania. Musimy mieć złącze trójfazowe, więc nie udałoby się zrobić takiej kombinacji, aczkolwiek Tesla próbowała, żeby nie było wątpliwości. Tutaj pokażę Wam później gniazdo stylizowane typu drugiego z Tesli Model S starszego typu, które jednocześnie było w stanie też przekładać do tego samochodu prąd stały. To były takie znowu charakterystyczne rozwiązania dla Tesli. Tesla zawsze próbowała iść swoją drogą i znowu, patrząc na to, uważam, że ta droga oczywiście nie jest najgorsza, no ale niestety inne standardy się ugruntowały i inne decyzje zostały podjęte w zakresie tego, jak to jest u nas uregulowane. Natomiast wciąż w Stanach Zjednoczonych Tesla używają takiego standardu i my, mając takie złącze w naszym samochodzie sprowadzonym ze Stanów Zjednoczonych, albo po prostu zmieniamy gniazdo na europejskie. Tutaj nie śmiejecie się, to akurat jest nasza taka przejściówka robocza, która już wiele razy się złamała. Adapter, przepraszam, przejściowy. Natomiast albo ładujecie się używając właśnie adapterów różnego typu, albo zmieniacie sobie gniazdo na europejskie. Ze względu na to, że dostępność części do zmiany gniazda i ogólny koszt modyfikacji gniazda w Tesli stał się dużo bardziej przystępny, no to ludzie coraz częściej decydują się na zmianę gniazda, aczkolwiek adaptery wciąż też są używane. Jedyne, na co muszę zwrócić uwagę po raz kolejny, mówiąc o adapterach do ładowania w Teslach i w ogóle w samochodach elektrycznych z innych rynków, jest to, żeby te adaptery potrafiły też symulować blokadę przewodu. Chodzi o to, że jeżeli, zresztą Wam to zademonstruję, jeżeli umieścimy tak połączony zestaw w gnieździe ładowania i podczas ładowania niechcący rozłączymy to w ten sposób, może dojść do wyzwolenia łuku, tak? Czyli energia elektryczna wyzwoli się i może niekoniecznie dojść do pożaru, ale może dojść na przykład do jakiegoś nadpalenia, a w szczególności też dochodzi do uszkodzenia bardzo często ładowarek DC. Dlatego po prostu dbając o infrastrukturę dla innych, dbając o swoje życie i zdrowie, po prostu nie należy takich rzeczy robić. Zaraz Wam pokażę też dlaczego czy inaczej jak te blokady działają. O, widzicie? I tutaj wyszły takie blokady po bokach, które by spowodowały, że normalnie trzymałoby się to w złączu CCS. I to jest ważne, żeby ten zestaw funkcjonował jako jedno w momencie, kiedy będziecie to wyciągać z gniazda. No i tutaj muszę fizycznie niestety odblokować. I mogę wyciągnąć.
No i jeszcze standard, który coraz częściej się pojawia na naszym rynku, czyli standard GBT. To jest standard chiński. Tutaj ma takie bardzo specyficzne złącze. Z jednej strony to złącze prądu stałego wygląda mniej więcej podobnie jak złącze HDMO, natomiast złącze prądu przemiennego wygląda troszeczkę jak nasze złącze typu drugiego, natomiast odwrotne, tak? Czyli zamiast gniazda mamy to, co normalnie mamy we wtyku. Zobaczcie, tutaj mamy to, co mamy w gnieździe, czyli mamy tak naprawdę gniazdo i gniazdo, zobaczcie, tak śmiesznie to wygląda. No tak, Chińczycy jak zwykle coś skopywali, można sobie zażartować, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten standard jest dosyć trudno, jeżeli chodzi o wymianę gniazda jeszcze w tych samochodach. Ogólnie wymiana gniazda w tych samochodach jest dosyć kosztowna, z tego względu, że części są słabo dostępne, a jeżeli są dostępne, no to są stosunkowo drogie na naszym lokalnym rynku i ogólnie nie ma jeszcze tak łatwej dostępności oprogramowania, jeżeli chodzi o kodowanie, w cudzysłowie kodowanie oczywiście tego typu gniazd. Dlatego tutaj akurat w większości wypadków ludzie używają adapterów, czyli takich, które pozwalają nam ładować się prądem stałym czy prądem przemiennym. Tutaj mam zresztą taki adapter do prądu przemiennego na ładowarkach publicznych. W kontekście ładowania DC pojawiają się też ładowarki DC przydomowe. Widziałem taką ofertę w firmie ABB, pojawiało się takich firm, m.in. Ekoenergetyka miała też projekt takiej ładowarki mobilnej, nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy taką ładowarkę też na testach. My na przykład używamy starszych ładowarek z demontaży i dlaczego to jest ważne? Chodzi o to, że używając ładowarki DC w domu jesteśmy w stanie używać energii, która dostarczana jest bezpośrednio z fotowoltaiki na przykład. Tak, fotowoltaika dostarcza nam prąd stały, który jesteśmy w stanie transferować bezpośrednio do baterii pojazdu z dużo mniejszymi stratami energii. Tak, czyli nie tracimy energii na przetworzenie prądu przemiennego na prąd stały, który wchodzi do baterii używając ładowarki pokładowej, tylko dostarczamy bezpośrednio prąd stały. Ponadto takie ładowarki prądu stałego przydomowe, które stają się coraz bardziej popularne, możemy sobie w nich regulować moc energii elektrycznej, którą dostarczamy do samochodu i nie musimy samochodu traktować mocą, nie wiem, 40 kW czy 20 nawet. Możemy ustawić i 15 i z taką energią dostarczać, co staje się relatywnie bezpieczne dla pojazdu. A dodatkowo tego typu urządzenia też dużo lepiej współpracują z bankami energii. Wiele osób teraz też ma przydomowe banki energii. I energię z takich banków oczywiście zdecydowanie lepiej wyciąga się w formie prądu stałego i przekazuje znowu do baterii. Czyli przekazujemy z baterii do baterii poprzez taką właśnie ładowarkę. Także ja osobiście wierzę w to, że infrastruktura ładowarek stałych takiego typu też będzie się rozwijała, w szczególności właśnie w takiej zamkniętej infrastrukturze przydomowej, przyzakładowej, gdzie będziemy sobie sami produkować tę energię i sami ją transferować do różnych odbiorników i do różnych magazynów. I do takiego magazynu oczywiście, który będzie podłączony bezpośrednio, ale też i właśnie do samochodu elektrycznego poprzez standard CCS. Moim zdaniem to, co najważniejsze należałoby zapamiętać z takiego typu materiału, to jest to, że przede wszystkim w Europie mamy standard CCS Combo typ 2 i to jest standard najpopularniejszy i samochód z takim złączem ładowania będzie się mógł ładować praktycznie wszędzie. Druga istotna informacja jest taka, że jeżeli macie samochód z architekturą 800V, szukajcie ładowarek, które mogą Wam dostarczyć 800V, bo wtedy będziecie w stanie wykorzystać maksimum możliwości ładowania i to ładowanie będzie wydatnie szybsze. Aczkolwiek nie przekreśla to architektury 400V. Przypominam i nadmieniam, że samochody Tesla w większości wypadków z wyjątkiem Cybertrucka mają wciąż architekturę 400V, a mimo to są w stanie osiągnąć i nawet 250 czy więcej kW mocy ładowania przy tej architekturze, co zapewnia nam całkiem rozsądne wyniki, jeżeli chodzi o szybkość ładowania podczas podróży. Dodatkowo proszę pamiętajcie o tym, że jeżeli korzystacie z adapterów, jest duże prawdopodobieństwo, że też nie uzyskacie pełnej mocy ładowania. W większości przypadków adaptery, na przykład ze standardu Tesla na standard europejski, one nam są w stanie dostarczyć między 180 a 200 kW. W przypadku GBT wygląda to nawet czasami trochę gorzej. Teraz jeszcze troszeczkę na temat tego, jaki wpływ ma ładowanie DC na nasze baterie. Oczywiście ładowanie DC nie jest najzdrowsze i notoryczne ładowanie się prądem stałym w samochodach elektrycznych może powodować to, że bateria będzie się nieco szybciej degradować i mamy takie przypadki w takim ogólnym wymiarze, tak? Czyli w większości przypadków, które do nas trafiają, samochody, które ładują się notorycznie na DC, szczególnie dotyczy to o dziwo samochodów nowszej architektury, czyli na przykład Tesla Model 3 i Tesla Model Y, te baterie faktycznie degradują się wydatnie bardziej, natomiast to ich nie przekreśla. Chciałem przez to powiedzieć, że na przykład samochody, które mają 200-300 tysięcy przebiegu, mają degradację na poziomie, nie wiem, 10, 12, czasami 15%, gdzie w Teslach Model S, które są starszą architekturą, ale jednak chłodzenie w baterii, ten cały system zarządzania temperaturą był dużo bardziej dopracowany, potrafiły dłużej utrzymywać dostępną pojemność. Jeżeli chodzi o ładowanie DC, ja bym sugerował, dla tych, którzy tak mogą, żeby w sytuacji poruszania się po mieście, czy na niedługie dystanse raczej
korzystać z ładowania prądem przemiennym, które będzie dostarczało energię elektryczną do baterii w sposób ciągły, nie za duży, tak żeby tej baterii nie nadwyrężać. Natomiast jeżeli jedziemy w trasę, no to oczywiście, jeżeli możemy, i ja tak robię akurat w przypadku Tesli, szczególnie dlatego, że infrastruktura ładowania bardzo się zagęściła i możemy sobie na to pozwolić, ładować od 20 do 80%. Chodzi o to, że do 80% samochód ładuje się bardzo szybko i jesteśmy w stanie jechać dalej, a nie obciążamy baterii, ładując je jakby już do tego samego końca, no bo tam rzeczywiście bateria dostaje wtedy dużo większe temperatury, a dodatkowo ładowanie staje się dużo wolniejsze. Więc dużo lepiej jest ładować się w ten sposób i skakać sobie od superchargera do superchargera, a te 60%, które zużywamy po drodze, wciąż pozwoli nam spokojnie przejechać 200, a może i nawet więcej kilometrów, oczywiście w zależności od baterii i w zależności od pojazdu, jaki mamy. Szybkość ładowania ogólnie prądem stałym też jest zależna od tego, jaką chemią dysponujemy, tak? Czy to jest chemia NMC, czy to jest chemia LFP, i w zależności od tego będziemy na przykład, nie wiem, jak są niższe temperatury przy chemii LFP, bateria się będzie dłużej rozkręcała do jakiejś tam prędkości ładowania i ogólnie użytkownicy baterii LFP akurat narzekają na te baterie w chłodniejsze dni. Bateria NMC z kolei akurat tutaj ma pewną przewagę, ale z kolei bateria NMC dużo łatwiej się degraduje. Oczywiście tematem tego odcinka nie są baterie, chciałem tylko w kontekście ładowania powiedzieć troszeczkę na temat tego, jak ta energia jest przyjmowana do pojazdu. Ładowanie DC oczywiście jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli podróżujemy. Przy samym ładowaniu AC nie bylibyśmy w stanie swobodnie podróżować. W tej chwili ogólna dostępność sieci ładowania jest bardzo duża. Jest bardzo dużo już firm, które też roamingują, czyli nie musimy każdorazowo się rejestrować na każdej aplikacji, tylko możemy korzystać z oferty roamingowej, a dodatkowo w większości ładowarek pojawiły się też już terminale, które notabene stały się obowiązkowe, gdzie możemy zapłacić bezpośrednio w ładowarce kartą i po prostu samochód sobie naładować. Słuchajcie, mam nadzieję, że temat ładowania DC w miarę Wam naświetliłem. Jeżeli byłyby pytania, to zapraszam do dyskusji na dole, a ja już serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co napędza mnie do cięższej pracy. Trzymajcie się, cześć!